I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Tym razem, a niech będzie, KRYPTO MIGAWKA. Muszę chyba nazwać nowy tytuł, jeżeli chodzi o tłumaczone z angielskiego języka audycję, jeżeli chodzi o świat krypto. Może dacie nazwę, jakby mogła się taka audycja nazywać. Dam dla Was oczywiście odpowiedź. Jeżeli będziemy tłumaczyć w przyszłości jakieś właśnie tłumaczenia z angielskiego, dajcie znać, bo dzisiaj tłumaczymy Binance, czyli zobaczymy, czy w dwóch częściach, bo miałem problem z internetem, nie wiem czemu, ale codziennie około godziny 12-11 angielskiego czasu coś chyba robią na necie tutaj, dlatego już zadzwoniłem do Customer Service, czyli do biura obsługi klienta i się zapytałem. I tak jest potwierdzone, że coś tutaj robią, ale ciekawe czemu, dlaczego w tych godzinach. Niech to robią po północy, a nie, po północy też pracuję, także niech tego nie robią wcale. Dobra, przechodzimy do Binance, dajcie znać na nazwę, jeżeli oczywiście ją wprowadzimy, jeżeli nie, KRYPTO MIGAWKA, niech zostanie na razie. Czyli dzisiaj sobie opowiemy o AMA, czyli Ask Me Anything, czyli skrót, uczymy się po angielsku AMA, Ask Me Anything, czyli czasami właśnie tacy CEO robią takie właśnie wyjście do społeczności i odpowiadają na pytania. Widzimy, tu jest czat po prawej stronie, on niektóre pytania będzie czytał, niektóre ma przygotowane. Zaczynamy od tej audycji, a więc na samym początku przewinąłem już, dzień dobry już tutaj nie jest ważne, ważne jest pierwsze pytanie. Alright, so the first thing I'm going to talk about is the delisting. So there's a lot of questions and misconception about delisting. So number one. Pierwsze, co będziemy tutaj dzisiaj rozmawiać o, jeżeli usuwamy jakieś krypto z Binance, jak to się odbywa? Delisting has to be done. So we got to understand that when we list a project, we go for a certain number of criteria. Jeżeli listujemy projekt, czyli dodajemy projekty na Binance, idziemy poprzez pewne kryteria. And over time, certain projects may fall below that standard. I z biegiem czasu niektóre projekty mogą po prostu wypaść poza te kryteria. And when they do, we have to delist. I kiedy to się dzieje, musimy po prostu je usunąć z Binance. So the standard is pretty clear actually. So from the, I wrote an article about Binance listing tips on LinkedIn. It's been there for a year and a half. Standard, jaki się w to odbywa, jest dostępny na stronie Binance, gdzie od 1,5 roku tam wisi i wszyscy wiedzą, jak to się odbywa, ale I've updated it over, I don't know, 5-10 times. So there's some very simple criteria. Bardzo proste kryteria będziesz tutaj mówił. If you have a large user base, that means people are using your service or product, then you have value. So you have. Jeżeli masz dużą użyteczność danego tokenu, masz bardzo duży user base, czyli bardzo dużo użytkowników, którzy używają twój token, no to już jest wartość danego tokena. Utility value. That's the easiest thing to judge if a project has value. So that's very apparent. And dlatego pierwszy stopień do, on tutaj mówi, sprawdzenia, czy dany projekt ma wartość. Uczmy się teraz też z tego na boku, że jeżeli inwestujemy w jakikolwiek projekt, to co CZ Binance mówi, na przykład Binance token, duża użyteczność, powoli Basic Attention token, duża użyteczność, powoli inne tokeny. Sprawdźmy najpierw, gdzie jest ta użyteczność. Uczymy się też na boku, co on tutaj mówi. Nie tylko to, co mówi o Binance, ale już tutaj się uczymy dalej. If you don't have a large number of users, at least we want to see if you have a product. To have a large number of users, you gotta have a product. Drugą bardzo ważną rzeczą jest produkt, ukończony oczywiście, albo nad którym pracują. So, and then after, if you don't even have a product, and we look at the time span, right? So if it's after a long time since your ICO, you still don't have a product, that's not a good thing. I druga rzeczą, na którą sprawdzają, to jest to, że jeżeli nie masz tego projektu, i jest długi okres od ICO, no to nie jest za dobrze. Cardano, uważajcie. Jeżeli nie ma produktu po dłuższym czasie od ICO, no to nie ma tutaj za dobrej wieści. We do look at team as founders and how active the development is and how the team is behaving, etc. Trzecia rzecz, to są wszystkie podstawowe rzeczy, jeżeli inwestujecie w krypto. Bardzo dobra podpowiedź tutaj z CZ Binance i oni też takie kryteria obejmują, to jest team. Patrzycie, jak się zachowuje team, kto jest, czy są dostępni, czy są linki do link ID, czy jakoś ta strona się nazywa, już nie pamiętam, LinkedIn, czy jest strona do tego, czy to są osoby fizyczne. On tutaj właśnie o tym mówi. So there's a number of other factors we look at. So one of the tricky parts is we try to maintain active communication with all the project teams.
And it's usually a very bad sign when they don't respond to us. I często też tutaj mają komunikację z teamem. Jeżeli oni odpowiedzi nie dostają od danego teamu, to jest u nich bardzo nieciekawy proces się dzieje. Oni to zaznaczają i tak jak on tu mówi, że to jest bardzo zły sygnał. Jeżeli Binance się coś pyta, a ktoś nie odpowiada. So it's basically not very, it's not beneficial to not respond to our inquiries about statuses. Po prostu nie jest to pozytywne i produktywne, żeby nie odpowiadać na pytania i statusy, uzupełniać statusy danego projektu. Don't do is we don't give early notices for delisting. Co ważne, jeżeli nie spełnisz tych wszystkich kryteriów, oni nie dają żadnego sygnału do danego tokenu, do żadnego krypto wylistowanej u nich, że będą usunięci. For example, we don't give like 3 warnings, first warning, second warning, third warning, because when we do that, the project team will have much earlier notice on when they will get delisted. No i on tutaj bardzo ważną rzecz mówi. Gdyby dawali taką uwagę, żółta, zielona, czerwona kartka, niebieska, pierwszy poziom, drugi, trzeci i zostaniecie zdelistowani, no to wtedy ci, którzy mają ten projekt, duże, grube pieniądze zainwestowane, to by na pewno zaczęły zrzucać już przy trzecim, powiedzmy, przy trzeciej uwadze albo przy tym, że wiedzą, że coś się dzieje wokół i to nie jest fair dla innych użytkowników, którzy inwestują w dany produkt. Także oni nie mówią o tym. And some of the ethical teams may even short their own coins, so they will dump their own coins first. Czyli po prostu zrzucą na markecie pierwszy coiny, bo wiedzą, że Binance, jeżeli delistuje, no to cena spada. Odkupią po właśnie tym zdarzeniu. Dlatego oni nie powiadamiają i to jest super wiadomość. So we keep very tight control over the information flow. And this is why, at the time of delisting announcements, you see a very sharp drop in price. But before that, I think you guys can see that there's no change in price. That means... Czyli on tutaj mówi, w momencie, gdy spada dany projekt, jest wylistowany z Binance, to automatycznie cena spada. I jesteście w stanie zauważyć, że oni też nie sprzedają danych projektów, jeżeli mają na to, zanim to się zdarzy, bo widzicie po cenie, że po prostu ta cena, zanim to się zdarzy, nie idzie w dół. Po prostu zanim Binance ogłosił, czyli wiemy, jak na Coinbase się odbywa procedura, ostatnia procedura dodania XRP nawet, że ludzie już wiedzieli ciutkę wcześniej, schody się robiły dużo wcześniej. Tu on mówi, proszę wejść sobie na Binance w takim właśnie znaczeniu i sprawdzić, czy przed każdym zdelistowaniem krypto nie było już rzutów, zanim ta wiadomość wyszła do publicznej domeny. Dlatego Binance jest o wiele lepszym takim przykładem, że nie ma tych inside trading. Oczywiście mógłbym się tu kłócić o inne rzeczy, ale to będziemy mówić w przyszłości w innych audycjach o Binance, ale do tego tutaj nie ma się co zarzucić. On tu mówi, że jest spadek zawsze, no ale... We actually do a very good job of keeping the information confidential. We prevent inside information from going out or unfair information from going out. So czyli to, co mówiłem, nie wydają tych informacji wewnętrznych gdzieś na świat zewnętrzny, żeby ktoś już wiedział o tej informacji, rzucał te kryptowaluty. There's no early notice to the project teams. So to most of the project teams, it will come as a surprise. Or at least, especially... Do wszystkich projektów tutaj, które zostają zdelistowane, czyli usunięte z Binance, zdelistowane po angielsku, usunięte z Binance, to po prostu jest to niespodzianka. Sami się dziwią czasami, mówią, po prostu jesteśmy zdelistowani, usunięci z Binance. Czasami jest to tak to się odbywa. Some of the arrogant ones. We do realize in full that by delisting coins, we actually hurt ourselves as well. So that is very well known to us. Wiemy też, że jeżeli usuwamy takie tokeny, no to sami sobie strzelamy w kolano przysłowiowe, bo też dostajemy tutaj mniejszy wolumen w tych kryptowalutach. Basically, the projects have to defend themselves. Most projects will go on with or without us. I teraz tak, on tutaj mówi o psychologii, jaki projekt powinien założyć sobie po wyjściu albo usunięciu z Binance. Projekt powinien się obronić sam w sobie. W przyszłości, jeżeli chodzi o dłuższy czas, projekt powinien sam się wybronić. The listing will hurt the price in the short term. Longer term is the project should be the coin value should be defined by how well the project's doing. Czyli tak, w dłuższym okresie
projekt sam powinien się obronić, a w krótkim okresie, wiadomo, jest spadek ceny i tutaj nie ma co gadać w ogóle, bo to zawsze tak się dzieje, że jest duży spadek, jeżeli chodzi o Binance. But short term, we do have an impact on price. And also, we heard some of our users who hold that coin. And almost all the projects will fight back. They will. No i też oczywiście, niestety, robimy krzywdę też tym osobom, które trzymają dany projekt, no i wtedy też cena im spada, ale wiedzą o tym, no i nie ma innego wyjścia. I też wiedzą, że praktycznie prawie każdy projekt zwraca się z prośbą, z powrotem, dlaczego tak się wydarzyło i próbują już się wtedy bronić. Explain why our decision was wrong, why our process was broken, etc. And typically, I często też mówią na swoich mediach społecznościowych, już tutaj dodaję, że dlaczego Binance jest niepoprawny w tych swoich przeliczeniach, jak usuwają dany projekt i że po prostu to jest nie fair i tak dalej, więc po prostu oni tu mówi, że najczęściej tak się dzieje. given that they already heard at that stage, we don't really get into argument or debate. I co robi Binance? Nigdy nie wchodzi w debatę i nie argumentuje tutaj swoich zasad. Wiedzą, że są już na takim etapie, sorry, mieliście wytyczne i można tutaj przyznać rację, tylko w mojej opinii oczywiście. We just take the heat and we don't really respond. So but we do take some hit from delisting coins, but basically it has to be done. So I wanna Po prostu musi to się zdarzyć, jeżeli dany projekt sobie nie radzi, w ich opinii, to musi się to zdarzyć i muszą być te usunięte. I oni wtedy biorą na klatę to, że jeżeli ktoś już potem się kłóci, wykłóca na mediach społecznościowych, czy gdziekolwiek, to ich to tak nie interesuje, bo po prostu już wypowiedzieli się samym czynem, czyli usunięciem danego tokena. I just want to get that out there so that people understand how the process works. And we're fully aware every time we do that, it hurts ourselves as well, but it basically has to be done. Let me move on to Launchpad for a little bit. So let me explain the concept and the thought process behind Launchpad. I teraz będzie mówił o koncepcie i całym w ogóle idei Launchpadu na Binance. So this way people understand what our goals are and what we're trying to do with Launchpad. So basically Launchpad is a place where we want to help projects, we want to help good projects raise money. Launchpad w jego wydaniu tutaj jest platformą, która próbuje zebrać pieniądze dobrym projektom, pomóc właśnie w zebraniu pieniędzy tym dobrym projektom na zaczęcie właśnie realizacji swoich planów w świecie blockchain. But it's not only about raising money. We want to help them raise awareness and exposure. Nie tylko tutaj chodzi o zebranie pieniędzy, ale też, żeby ludzie wiedzieli, że takie projekty są, czyli żeby zobaczyli, nagle jest taki projekt i żeby mieli po prostu pojęcie, że coś takiego jest i się tworzy i może coś tu warto w tym projekcie albo zainwestować, albo chociaż mieć wiadomość o tym projekcie. So every time that a project goes through Launchpad, many people know about the project. Czyli za każdym razem, kiedy taki projekt idzie na Launchpad, wiemy, my wiemy o każdym już, także w Dzień Dobry Krypto mówimy też. Więc tak, masz rację, wiemy o każdym wtedy i dużo ludzi się dowiaduje, że Binance zarekomendował, może nie zarekomendował, też tak można stwierdzić, bo jeżeli jest na Launchpadzie, to na pewno zarekomendował najpierw Binance, że tam musi być. Some projects are well known, for example BitTorrent, everybody knows what it is. But for some of the other projects, niektóre są bardzo tutaj znajome, jak BitTorrent, czyli znane. We're putting through Launchpad, Fetch, or other projects in the future. Inne jak Fetch, czy jak teraz się dowiedzieliśmy, że mamy nowy projekt pod nazwą Seller Network, no to już są mniej znane. Many people don't know about them. So the raise of awareness and exposure and also credibility is a very strong thing for any project. And we also help them raise liquidity, usually after the Launchpad initial sale. Czyli to, co powtórzył wcześniej, że oczywiście awareness się pojawia, czyli ludzie wiedzą o danym projekcie, ale też pieniądze. Tutaj na samym końcu dodaję, że mają w końcu czas i na inwestycje i pieniądze też, żeby robić tutaj dalej w tym projekcie. If nothing goes unexpected, they have a very high chance of getting listed on Binance. I właśnie te projekty, które on tutaj mówi na Launchpadzie, uczymy się, Fetch AI, Seller Network i BTT, to już jest, ale będą miały powodzenie z
bardziej tutaj dostaniem się na Binance, czyli będą tutaj w pierwszej kolejności brane pod uwagę. It's not guaranteed, but most projects Nie jest to gwarantowane oczywiście. will have a pretty good chance. So let me talk about the structure of the Launchpad projects. The way we do it is basically we have a choice, right? So we can try to advise the project to keep the initial sales price low. No i w jaki sposób to robimy? No, możemy albo to zrobić tanio i będzie wtedy większa oglądalność i przyciągnie to więcej inwestorów. Zobaczmy, co on mówi dalej. We think that's a good thing. Do you want it low or high? Most people would choose say we want the initial sales price to be low. When the initial sales price is low, we necessarily generate very high demand. So basically, by default, by design, a large number of people will not be able to grab it. So, Czyli bardzo to, co mówiliśmy wcześniej, potwierdził, że jeżeli zastanówmy, chcecie taniej czy drożej? No większość odpowiedzi jest zawsze, że taniej. Chcemy kupić ten token dany. I dlatego w momencie, gdy sprzedawany jest taniej, wtedy jest większe zainteresowanie i szybciej są w stanie zarobić założony punkt, który sobie ustalili wcześniej, żeby po prostu mieć te pieniążki już na koncie. No, ostatnio 22 sekundy zajęło FetchAI dostanie paru milionów, już nie pamiętam z głowy ile to było, ale paru milionów dobrych. It is a rush sale type of event. And we don't live in a perfect world. We don't know how to price it perfectly so that everybody gets a piece, and the guys who doesn't want it doesn't get it. So we want there to be higher demand than supply at the initial sales stage, and this will also help with the listing. When that coin is listed later on, a high demand will help drive the price even higher, hopefully. I nie chcemy tutaj sprzedawać za drogo, nawet nie wiemy jak czasami wycenić dany projekt, także często te projekty, które będą się pojawiały, są po zaniżonych cenach, ale wolą tutaj mieć higher demand, czyli większe zapotrzebowanie, czyli ludzi, którzy chcą kupić te tokeny, niż po prostu cenę za te projekty i po prostu nikt nie będzie zainteresowany. Także oni tu wychodzą właśnie z taką inicjatywą i często to się dzieje właśnie tak, że gdzie jest higher demand, czyli dużo ludzi się pojawia, często niektórzy ludzie nie dostaną danego tokenu, bo wiemy, jak to wygląda do tej pory, że nie wszyscy zdążą na czas. So that's the structure we choose for. And a number of people say, well, now the rush sale is not too fair to everybody. But it is fair that if you have a good internet connection, you can reach our servers quickly. Then Druga rzecz, na którą to zwraca uwagę, że dużo ludzi zarzuca Binance, że no nie jest to fair zrobione, bo ludzie czekają od samego początku, chcą kupić, ale niestety nie są w stanie, bo są blokowane serwery. Często tu się pojawia taka rzecz, że on mówi, to jest fair, jeżeli ktoś ma internet bardzo szybki i wtedy połączenie bardzo szybkie jest od samego początku, to ma wielką szansę. Nie zawsze ta szansa jest, oczywiście, ja już tutaj dodaję, ale jest ta szansa w jego zdaniu fair. you have a better chance. There's a number of other ways we could do it, and we have done it in the past, even with our own token sale. Jest jeszcze inna metoda, którą możemy zrobić i zrobimy prawdopodobnie w przyszłości troszeczkę inaczej. We could give a certain allocation to large BNB holders. We can do it based on allocation. Możemy w przyszłości dać na przykład alokację najpierw ludziom, którzy trzymają BNB tokeny, czyli tokeny danej krypto. W przyszłości mogą to wprowadzić, prawda? Powiedzmy 10% dają dla publicznej, a 10% tylko ci, którzy mają Binance token i wtedy te największe ryby będą też mogły szansę mieć w dostaniu się do tego tokenu. That basically favors the whales even more. Or we could say that everybody gets a little bit. Everybody gets $1 worth of allocation. But that's not interesting to most people. So that's a balance somewhere to be achieved. No z drugiej strony możemy każdemu dać po $1 w danym tokenie, każdy będzie zadowolony, ale z $1 no to nie jest droga, żeby ktoś tutaj inwestował $1, no bo wtedy ta stopa zwrotu też nie jest za ciekawa, więc no gdzieś tutaj muszą pociąć te najsłabsze punkty i wyjść z jakąś inicjatywą. And the current design is the current design, and we most likely will continue with this design for a few times. No i ten design, który mają w tym momencie, no raczej się nie zmieni przez następne parę ICO launchpadów. And then look at how to potentially improve it from a structure point of view. But right now, it is
we try to keep the initial sales price low, or we try to convince the projects to keep the initial price low. No i raczej nie będą tutaj zmieniać tego modelu i próbuję nawet przekonać te Launchpad, ICO, te projekty, żeby po prostu trzymały tą cenę bardzo niską, żeby był większy demand, czyli po prostu zainteresowanie ludzi. And the demand high, and it is a rush sale. So you got, basically it's first come, first serve. It is. No i ten rush sale, czyli wiecie, jak czasami w Lidlu w Polsce odbywają się, nie tylko w Polsce, ale oczywiście za granicą też, to nie tylko do Polski się tyczy, jak jest jakaś wyprzedaż, na przykład mamy tutaj w Anglii wyprzedaż poświąteczną, jak wpadają ludzie za kasy i wyścig się odbywa, to mamy tutaj porównanie do Binance Sale. Właśnie tutaj mówię, że wolą wtedy mieć ten high demand i taki właśnie sprzedaż taką na szybkim poziomie, że no, kto pierwszy, ten lepszy. It's fair. That's just how the world works. And I jego zdaniem to jest fair i po prostu tak świat pracuje i no tyle. There's a bit of luck involved. If you have a slower internet connection, couldn't get it. That is what it is, really. So there's a few misconceptions around Launchpad I want to clear up as well. No i to po prostu podsumowuję, ale parę tutaj rzeczy jest do wyjaśnienia, bo ludzie troszeczkę nie wiedzą i mylą pojęcia, jeżeli chodzi o Launchpad. Some people actually think that we try to reserve for our friends or for ourselves. Niektórzy uważają, że my próbujemy tutaj zarezerwować tokeny dla naszej rodziny, czy dla takich ludzi, którzy mogą wejść, inne poblokować. IP już dodaje. And I can honestly tell you there's really no need. Powiem Ci szczerze, że nie jest to potrzebne. If we want certain allocations out of certain projects, we will just go to the project owners directly. Jeżeli byśmy chcieli dane tokeny od danego projektu, my po prostu idziemy do tego projektu i kupujemy. I najczęściej And we will almost always get it. So je dostajemy. Czyli nie musimy w Launchpadzie brać udział. Oni idą do tego projektu, słuchajcie, umowa na boku, oczywiście ja już to dodaję, oni mogą wszystko zrobić, no przecież oni są w takim monopolu, że praktycznie prawie monopolu w tym momencie, bo wiemy, że hype na ICO skończył się w 2017 roku, ale robi się nowy hype na Launchpad, na Binance i to jest monopol w tym momencie, bo te wszystkie projekty, które będą się tutaj pojawiały, będą miały właśnie taki high demand, czyli zainteresowanie sięgające zenitu roku 2017 roku końcówki, także to jest warte zauważenia i on to dobrze wie o tym i nie musi brać udziału w tym Launchpadzie, on sobie idzie do takiego projektu FetchAI, słuchaj, potrzebuję 100 000, daję Ci taką cenę, spotkajmy się gdzieś pomiędzy, jesteś u nas na Launchpadzie, no co im tutaj broni tego? So there's really no need for us to to compete with our users on the public sale. The public sale is really just for public sale. It's very simple. Public sale, czyli publiczna sprzedaż, jest po prostu dla publicznej sprzedaży. A co my robimy inaczej, to już do nas należy. And if we want to give it to a number of whales, like the large BNB holders, we could do that as well without affecting the public sale. So we don't do. I nawet jeżeli byśmy, coś ważnego się dowiadujemy, nawet jeżeli byśmy chcieli tutaj zaimplementować jakiś BNB whales, zobaczcie, ludzi, którzy mają duże, ogromne pokłady ilości BNB, my możemy ich do nich zaprosić, czyli taki wewnętrzny OTC sale, i sprzedać im niekoniecznie w tej publicznej sprzedaży, więc to też nie jest prawdą. We don't do that. In the future, if we move to a BNB allocation model, so you get a certain allocation based on the number of BNB you hold. W przyszłości model, który byśmy chcieli tutaj wprowadzić, może jeszcze nie teraz, to powiedzmy będzie to zależało od BNB tokenów, ile masz. Czyli najpierw kupisz te BNB tokeny i ile masz, dostajesz alokację specjalną, ilość, którą możesz zakupić. That may favor the whales. That may favor the whales traders. So to może wtedy faworyzować właśnie tych whales traders, czyli tych, którzy mają więcej tych tokenów. We may do that in the future. We may not. Może to zrobimy w przyszłości, może nie. We haven't decided yet. Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Overall, the goal is to help good projects and bring people to them and help the projects build the ecosystem. Czyli naszym tutaj celem jest zbudowanie ekosystemu danego projektu, zdobycie tych funduszy na realizację projektu i to, co powiedział wcześniej, żeby ludzie wiedzieli, że taki projekt w ogóle jest. So again, I still strongly believe that it's the entrepreneurs that will build this ecosystem and we want to do everything that we can to help them.
No i entrepreneurs, czyli dokładnie ludzie, którzy zajmują się tymi projektami, będą budować te ekosystemy i oni w to wierzą i jeżeli taki projekt już się pojawia tutaj, no to coś jest na rzeczy. Aha, mam na nim mówić, coś jest na rzeczy, bo ktoś mi mówił, także coś tu w trawie piszczy. So now with the Launchpad, and this is a great way for them to raise funds, raise awareness, and raise liquidity, and get them started. So just to let you guys know, we will announce the next Launchpad project today. No i on tutaj mówi dalej, że dalej ogłoszą kolejny projekt dzisiaj, a to już było dzień wcześniej, wiemy kto nim jest nim Seller Network. I'll wait for the... Teraz pytanie będzie, jak często robią takie launchpady? Roughly 1 to 2 a month. I don't know. It's not so much a set schedule, but we want to find good projects. 1-2 miesięcznie, nie mamy tutaj ustalonej daty sztywnej, około 1 do 2 miesięcznie, żeby nie było też za często, ale nie mają po prostu planu, jak często ma to się odbywać. As soon as we can find good projects, we will do it. Jak tylko znajdziemy dobry projekt, zrobimy. So right now, given the frequency that we're doing, there's enough projects in the pipeline. On that, let me talk a little bit about the negative criticisms we've been facing a little bit. No i dalej tutaj będzie mówił o krytycyzmie Binance, o tym już w następnym odcinku, bo mamy już 26 minutę. Dzisiaj się jeszcze męczyłem tutaj z internetem, więc na spokojnie. Kolejny odcinek będzie już jutro, też pomiędzy audycjami, a ja będę tutaj w międzyczasie robił inne audycje, a ja wracam do pracy. Także macie tutaj to. Dowiemy się w kolejnych częściach o tym, co on myśli o XRP, co myśli też o krytycyzmie, który dostaje i będą pytania od ludzi z czata, także też ważne, ciekawe i nawet niektóre personalne, dowiemy się, co lubi robić w życiu niepublicznym CZ Binance w kolejnych odcinkach. Także mam nadzieję, że taka forma Wam się podoba, lepiej niż napisy. Ktoś sugerował napisy, ale jeżeli byśmy robili to z napisami, pamiętajcie, że mamy publiczną część naszej audycji, czyli audycję dodajemy też na Spreakerze i iTunesie i Player FM i ostatnio nawet jesteśmy na Spotify, także ludzie wolą tłumaczone audycje, a szczególnie ci, którzy dużo podróżują, także nie mogą przeczytać ewentualnie wtedy tych napisów. Jeżeli jest mniejsze wideo, czasami zrobię, ale wolę mówić, przynajmniej mogę dopowiedzieć coś na boku, co wiem, a tak w napisach to jest tak sztucznie w nawiasie wstawiane gdzieś tam z boku i pauzowane i nie idzie tego wszystkiego przekazać, jakby się chciało. Dobra, to już by było na tyle. Druga część już jutro, 27 minut, tak jak mówiłem. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.